Witamy Was bardzo serdecznie. Cześć Andrzejku. Witam Pana, cześć. Powiem Ci tak, już dawno marzyłem, żeby tu przyjechać. Jesteśmy w Dolnej Saksonii, koło Bremy, Tak, miejscowość Goldenstedt. Zgadza Dobrze, się. kurde, uczyłem się cały wieczór, żeby to powiedzieć. wieczór. Firma Bergman. Tak. Firma z ogromną historią. Jak Potężną. dobrze sobie zapamiętałem, to jest 1896 rok. Tak, to Ponad 125 lat tradycji tak. produkcji maszyn. To tam różnie W było, bo był początkowej fazie był warsztat. to warsztat, później to zaczęło gdzieś tam się rozwijać w różnych kierunkach, jak najbardziej zgadza się. Przez te wszystkie lata wszystko w rękach rodziny Bergman. I tylko i wyłącznie. Tylko To i jest wyłącznie. rodzinna firma. I też kolejna fajna uwaga, że już jest kolejne pokolenie, jak dobrze też usłyszałem. Tak. Dwóch synów, którzy No, są blisko 30 Dokładnie. i niebawem pewnie będą się brać za stery tego Dokładnie. przedsiębiorstwa. Bergman to jest kilka takich podstawowych linii produkcyjnych. Mega flagowy produkt, Rozrzutnik obornika wszelkiego typu i to jest jakby ponad połowa naszej gamy produktów. To jest nasz topowy flagowy dokładnie, produkt. główny produkt. Potem, No, przyczepy mamy samozbierające, to Tak jest jest. również bardzo istotne. Zresztą tak, jedna akurat z nich- mamy tutaj w tle mamy przyczepę zbierającą, mamy rozrzutnik obornika. Kolejny produkt, Przyczepy przeładunkowe do zboża GTW, tak. ale na rynku niemieckim wyprzedza temat przyczepy objętościowe HTW, czyli No właśnie, które HTW. u nas są postrzegane troszeczkę po macoszemu, bo jednak rynek wtórny, zwłaszcza profesjonalnych maszyn jak Bergmana, Tak. które wracają, nowe życie dostają, drugie życie W Polsce w i Polsce, nie tylko. są chętnie kupowane przez Bo HTW to jest głównie rynek niemiecki i holenderski, jeżeli dobrze usłyszałem, to są takie dwa główne Tak, rynki, na tych- gdzie na są tych- wykorzystywane. Przyczepy objętościowe w bardzo różnych rozmiarach, żeby była sprawa jasna. Kolejny produkt to jest też dosyć, moim zdaniem, flagowy, techniczny produkt. To są przyczepy RRW. No to już jest jednostkowe przypadki, bo to przyczep nie produkujemy. Nie potężnych ma dużo, ale technologicznie, technicznie jest to jedna z takich perełek. I ważna maszyna, przede wszystkim to jest bardzo ważna maszyna. Do zbioru buraków to jest przyczepa przeładunkowo-czyszcząca. Doczyszczająca. Do Dokładnie czyszczenia. tak. Dokładnie tak. No tu na rynku niemieckim ona spełnia dodatkową rolę, że jednak to doczyszczanie jest o tyle istotne, że część buraka cukrowego jest transportowana do biogazowych bezpośrednio, czyli od kombajnu przeładowywana nie na pryzmy jak u nas, że później kiedyś cukrownia odbierze, tylko tą przyczepą jakby przeładowujemy bezpośrednio na samochody odbierające. Dokładnie. Ale I też proces między innymi też usłyszałem, bo jesteśmy tu na szkoleniu i zdobywamy wiedzę po to, żeby później się dzielić już bezpośrednio w rozmowach z Wami. HTW też chyba obsługuje głównie biogazownie z tego takiego przekazu szkoleniowego, tam gdzieś się to przemyciło, że Tak. taki kierunek jak gdyby użytkowy jest jak gdyby w tym kierunku. Biogazownie to jest temat w Polsce. ta maszyna została wymyślona tylko i wyłącznie w tym celu, żeby odbierać potem, przemieszczać się z pola, spod sieczkarni z materiałami objętościowymi do pryzmy i sprawnie to przewozić, sprawnie rozładować. Tak. I w bardzo szybkim czasie przemieścić się z powrotem w okolice czy do sieczkarni i odebrać kolejny ładunek towaru. No, trzeba pamiętać, że sieczkarnia to jest jedna z maszyn, dla której logistyka jest wyjątkowo istotna. Tak jak przyczepy przeładowcze do zboża GTW. Coraz częściej rolnicy doceniają te walory takie, jakbym to powiedział, logistyczne i mocno przyspieszające Wielu proces. nie wyjedzie w pole bez. To też jest prawda. Wielu nie wyjedzie, bo to jest zbyt nieekonomiczne. To się Dokładnie. nie jest podparte. Jeżeli kombajn miałby wykonywać pracę gdzieś tam dowożenia, zatrzymywać się i tak dalej, to jest zbyt droga maszyna, która ma służyć jako transporter. Ten pusty przejazd po prostu kosztuje. Czy Na nawet wymiar ekonomiczny. A przy mniejszej maszynie, gdzie załóżmy ten proces przeładunku odbywa się na jakąś małą przyczepę, no nie można tego zrobić w locie, ponieważ jest zbyt mała powierzchnia tej skrzyni ładunkowej Dokładnie. często i jest tam bardzo trudno to poprawnie, sprawnie wykonać. 2 dni intensywnych szkoleń, bo to naprawdę przejść te wszystkie gamy tych szczegółów technicznych. Naprawdę w rozrzutnikach, obornikach jużśmy sporo czasu spędzili na tym wczoraj. Dzisiaj kolejne były maszyny. Ale też wiem, że firma Bergman ciągle chce się rozwijać. I to też był ten przekaz takich, no powiedzmy, mnóstwo innowacji, mnóstwo rzeczy takich, powiedzmy, i proekologicznych, i protechnicznych, i też kwestie isubusowe. Ale w najbliższym czasie, bo chyba nie wiem, w przyszłym tygodniu, bo to tak chyba będzie,
będziecie uzbrojeni w nową, potężną halę. Tak, zgadza się. No jest z tyłu starej fabryki. No może Nie do końca końca możemy ją teraz pokazywać, bo to jest jak gdyby całe clue tego, ale imponujące wrażenie. Miałem okazję w niej być i Andrzej się śmieje i uśmiecha, bo poza kadrem sam mówił, że wreszcie nie będzie miał problemu zatorów i wyścigów, co będzie na linii produkcyjnej w firmie Bergman. Zgadza się. Tak, tak, jest to dodatkowe blisko 5000 m2, które zdecydowanie ułatwi, uprości proces produkcyjny naszych maszyn, jak również Całą logistykę też logistykę. taką, No, powiedzmy, będziemy mogli troszeczkę zmienić sam proces produkcji, bo to też pytanie, o to chodzi. pytanie trochę techniczne, nie? Bo ilu w fabryce ludzi pracuje? Zatrudniamy około 150-160 osób. Czyli to nie jest ilościowo, jak się na niektóre fabryki patrzy, nawet w Polsce, to nie jest zatrudnieniowo gigant, Nie. a jednak produkuje ogromną ilość maszyn i to takich bardziej gabarytowych, bo to nie są drobne maszyny. No tak jest. No, dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Ktoś nad tym panuje, ktoś Dokładnie, tym zarządza. jest jakaś organizacja w tym, ale faktem jest, że ta nowa hala będzie takim wentylem, który mocno usprawni proces ułatwienie, produkcyjny. Sam proces produkcji do tej pory odbywał się w ten sposób, że maszyny były produkowane na zasadzie takiego półproduktu, że do pewnego momentu Tak. zostały na magazyn wewnętrzny odstawiana taka maszyna i dopiero w momencie zamówienia przez klienta końcowego ta maszyna była dozbrajana w ostateczne wyposażenie, cokolwiek sobie klient końcowy zażyczył. Czyli tam Dokładnie tak. praktycznie ta maszyna 2 razy była na produkcji. W tym momencie, dzięki takim krótkim okresom, krótkim seriom, będziemy mogli produkować na bieżąco, krótkimi seriami, po 5-10 sztuk I danych już od produktów. razu na gotowo. I od razu do końca na gotowo. Tamten system też miał pewien atut, bo jednak można było też, jak gdyby był czas na to, żeby ją tam jeszcze jak tą biżuterię dozbroić. Ale nawet w tych krótkich, schodkowych produkcjach również będziemy mieli prawdopodobnie jakiś tam zamysł jest taki, że dostępność rozrzutników powinna być ciągła. To chcemy osiągnąć. To jest tak jakby nasz cel, żeby nie było tutaj w tym przestoju. Natomiast maszyny sezonowe chyba się musimy odsunąć, Nie ma bo problemu. jedzie kolejne coś zjechało z linii produkcyjnej. Kolejny rozrzutnik. Kolejny rozrzutnik, tak jest. I to ten z serii 4000, 4190. To jest Jeszcze czuć nowością. 14 metrów sześciennych. Tak Dobrze, jest. dobrze mówię? Andrzeju? Tak. To I ten jest bez 14 metrów. nadstawki, czyli tutaj taką on ma pojemność. A z kolei w tle, jak operator będzie widział, to mamy w tle jego takiego, powiedzmy, brata bliźniaka, Tak. trochę innego, nie? Bo to nie jest bliźniak jednojajowy, to jest inny rodzaj bliźniaka, gdzie to jest też 14 metrów. Również Czyli jest 14 metrów na jednej osi. No, na szkoleniu omawialiśmy różnice. Dokładnie. Twojej załodze jest to doskonale znane. Tak. W tym momencie wspaniała maszyna. Ja uważam, ten 2140 jest maszyną tak konstrukcyjnie odbiegającą od gabarytów, Tak. oczywiście do przodu na pozytyw. Nie da się tego takim ogromnym skutkiem. Trzeba po prostu spróbować tym popracować i Dokładnie, cieszyć się tak, ale jest jakością zawsze możliwość, bo my mamy taką maszynę pokazową, mamy też inny flagowy produkt 6240. Teraz z kolei też będziemy mocno naciskać i promować przyczepy samozbierające, bo też mamy szatla, też kolejny taki dosyć mocno, fajnie dopracowany produkt. U nas będzie chyba 470 będzie brała w pokazach, 50 bodajże, jak 450. z fałkami. Jeżeli chodzi o rynek rozrzutników obornika, przez ostatnie 4 lata żeśmy naprawdę ogromną pracę wykonaliśmy wszyscy, bo tu razem z Andrzejem, żeby rozmawiać, jak w Polsce według Ciebie postrzegany jest produkt Bergmana teraz po tych 4 latach trudnych dla rynku, żeby była sprawa jasna, ale jednak było po prostu cały czas, no, dosyć staraliśmy, że tych pokazów trochę żeśmy zrobili. Pokazów raz, ale też udało nam się potężną grupę maszyn wprowadzić na rynek, Tak. co mamy jakby odpowiedź zwrotną z rynku, zadowolenie klientów, że te maszyny wcześniejsze jakby wirtualne postrzeganie o jakości, Bergman to jest na pewno bardzo dobra maszyna, już dzisiaj w praktyce, co niektórzy sobie to zweryfikowali, tą rzecz i są przekonani, Tak, bo to jest, utwierdzają się w tym. bo to jest nawet może dosyć ciekawa dla Was informacja, to jednak jest ponad 130 maszyn w ciągu 4 lat zostało w Polsce
sprzedanych i wydanych do klientów i użytkownicy je użytkują. Będziemy też obecni w kilku miejscach w Polsce, bo byłeś na Kielcach, będziemy na Bednarach, bo to też jest bardzo istotne. Przygotowujemy się do wystawy Ułęża. To jest ściana wschodnia i tam ci hodowcy, którzy szukają czy to przyczep samozrywnych, przyczep objętościowych, ale też rozrzutników obornika, będą mieli okazję się spotkać ze mną i z Andrzejem. Mamy nadzieję służyć wszystkim Wam pomocą, żebyście mogli już na online dotknąć, pomacać, bo to jednak powiedzmy sobie szczerze, rolnik jest z natury nieufny, jednak chce pomacać te maszyny. Ja zawsze powtarzam, że rozmowa przy żywym organizmie, jak przy maszynie nakredowym i bytom piękny. Tak, przyznaję, że Andrzej w rozmowie przy prospekcie jest trudniejszy. W obejściu on dopiero odżywa w momencie, kiedy widzi maszynę i może przy niej pokazać to wszystko, to co jest. Bo nie ma się czego wstydzić. Bo nie ma się czego wstydzić. Słuszna uwaga. Andrzejku, bardzo Ci dziękuję za wyczerpujące informacje. Również dzięki. Piękną Powodzenia. pogodę dla nas zamówiłeś tutaj. Co się nie robi. Trzymajcie się, do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.